Tu pracowałaś wcześniej? Po ile godzin? Nie wiem. Nie strzyga, strzyga we śnie dopada. Południca, żeby cię nie dopadła. Jakub zajmuje się teraz przenoszeniem kukurydzy, która została zebrana właśnie przed chwilą i stanowi paszę dla zwierząt, więc robi kolejne okrążenie. Jakub, jak ci z tym zadaniem? Na zimę. Jest niedobra, ale chyba można popcorn z niej zrobić, tak mi się wydaje. Może ona im zaproponowała, że poszli tam. No wyrzuciła ich przecież, bo robią dym. Więc poszli do kempingu piratów. Nie wiem, czy oni tam poszli. No przecież przed chwilą to powiedzieli. Ale oni mi się wydawało, że oni po prostu idą w pole. No, na pewno. No przecież idą do kempingu piratów, ona to mówiła, że to jest... Nie do piratów, tylko Parasite. Dobra. A ja chciałem to wyrzucić. Ej! Idą do kempingu piratów, ona to tak nazwała, jak bo to było? w tej społeczności są różne strefy i jest strefa takich ludzi, co lubią melanżować, no i ona nazwała specjalnie tamto miejsce takim miejscem do melanżowania, żeby sobie mogli tam pójść, bo chciała się wyspać dzisiaj. Już mówiła to przy tobie. No tak, ale ja myślałam, że po prostu, że to jest metafora, że ona się odwołuje do tego. No tak, to jest metafora i tak sobie to nazwała. To, że ktoś nazwał to w ten sposób, to nie Ale znaczy, nie, że... chodzi mi o to, że po prostu ta społeczność ma takie miejsca i że ona się odwoła, że jeśli chcecie mieć takie miejsce, jakie jest na tym festiwalu czy w tej społeczności, to idźcie sobie, zróbcie je gdzie indziej. Nie, ona je zrobiła. Aha. Jest tam takie miejsce. Okej. No, także No to dobrze. nie. Piję wodę i idziemy spać. Ewa słyszy, że robi coś źle, a to nieprawda. Mówi dobrze po angielsku, tylko czasami po polsku. Ma problem. Ale poza tym... Nie, no żartuję sobie przecież, rzeczywiście, no. Będziemy dzisiaj mieli fajnie, będziemy mogli się wyspać w końcu. O, już je drą. Dobra, piję wodę i idziemy spać. 52? Nie wiem. 52 dzień naszej autostopowej podróży z Katowic do Adelaide. Będziemy się dzisiaj zwijać i jechać do Tbilisi. Czy tam dojedziemy? Nie wiadomo, może dojedziemy tylko do Kutaisi. Ja myślę, że tak, bo będziemy tam późno dosyć. No. Niestety, muszę się ogolić. Napisać o tą kamerę dzisiaj. Czyli musimy złapać internet gdzieś, może pójdziemy na spacer. I to, co tu dużo mówić. Dzień, nowe wyzwania. A jako, że jest to wolontariat, to bierzemy się od rana do pracy. Ja kontynuuję moje wczorajsze zmagania z plewieniem tego miejsca, w którym rosną bakłażany i papryki. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ogarnąć przestrzeń z pomidorami. I to będzie na tyle, bo dzisiaj wyjeżdżamy, więc będziemy się żegnać i rozpoczniemy nowy rozdział naszej drogi. Tutaj rosną bakłażany. Jest to taka bardzo drobna odmiana, także myślę, że ten już jest gotowy do zebrania i do zjedzenia. Zobaczymy, co z tego powstanie. Także mini bakłażan, jak to mówią tutaj dzieci, baby.
żeby pokazać, co tu rośnie. Papryka tu rośnie, bakłaszany, ogórki, pomidory. No ale pokaż. Nie pokażę. To tym drugim obiektywem. Ten obiektyw generalnie jest dosyć słaby, bo ma taką kulkę jakby w środku, tak jak ma GoPro, żeby był obraz taki większy, szerszy, tylko z racji tego, że na kamerze masz taki kwadracik, który się rusza i od którego odbija się światło, no to kwadracik i kulka, jak kwadracik się ruszy, no to ta cała kulka jakby no nie ma sensu, nie? Więc ten obiektyw jest generalnie do robienia zdjęć nieba. No, uczymy się. Trudno być w podróży, jeździć stopem, załatwiać wolontariaty, załatwiać wizy, dojeżdżać na miejsce w konkretnych terminach, jeszcze starać się być słownym na tych wolontariatach, montować filmy, wrzucać shortsy, reelsy, wiadomo. I jeszcze w międzyczasie coś tam kombinować z kamerą. Zdarza się. Nie ma co. Ona chciała, żeby ta trawa była tu pomiędzy, ale ja myślę, że to jest zły pomysł, bo... Nie, ona mówiła, żeby to tak zrobić po prostu, tylko wokół tych roślin, żeby wyrwać trawę, żeby się nie przejmowała tym, co jest wokół bardziej. No to chodzi o to, żeby ona widziała, że spadają papryki, bo na przykład z gąszczyku nie widać, gdzie rośnie w ogóle papryka. No nie widać. Tu rośnie, znalazłem, bo Ewa tu wszystko wyplewiła. Cała kamera jest w tym błocie. O, żółczek na kamerze. To jest chyba ten, o którym ona mówiła. Przepraszam cię, żuczku, ale nie jesteś tu mile widziany. W ogóle jest ciepło i generalnie chyba... Ile ty, Ewa, tu pracowałaś wcześniej? Po ile godzin? Nie wiem, nie liczyłam, nie miałam telefonu. Żeby cię... Jak to się nazywa, jak się w polu pracowało? Nie strzyga, strzyga we śnie dopada. Południca, żeby cię nie dopadła. No. O kurczę, tutaj to można faktycznie dostać. Strzyga w nocy, a południca na polu. Sam jestem chowaniec, Ewa też jest chowaniec, a chowaniec to też jest z mitologii słowiańskiej, taki duszek, który pomaga, no pomaga albo nie. W Faustie był chyba też chowaniec. Było tak, że chyba pod pachę trzeba włożyć jajko na kilka dni i on wtedy się wykluwa. Podobno mamy za mało ciekawostek, więc w sumie możemy dorzucić kilka. Ewa stwierdziła, że trzeba dodać ciekawostki, więc no możemy trochę opowiedzieć o tym miejscu. Poza tym, że rośnie tutaj papryka, no to już było powiedziane, ale to z tyłu na przykład to jest taki stary hydrofor. Teraz są zastąpione przez hydrofory elektryczne. To generalnie służy do tego, żeby składować tam wodę i tam też jest. Więc wiele gospodarstw domowych tutaj to ma. Niektóre są używane, niektóre nie. Nasz jest jeszcze używany, także pomyślcie sobie. Ale które to jest? No to jest to. To metalowe? Tak. No i generalnie chodzi o to, że pompuje się taką pompką, to pewnie każdy widział z nas gdzieś na filmach albo nawet na wsi, że się pompuje jakby wodę do tego i potem woda samoistnie spływa rurami, dając ciśnienie wody w kranie. No i używa się w tym momencie tego, jak na przykład jest brak dostępu do wody, bo u nas jak nie ma elektryczności w tym momencie, to hydrofor elektryczny nie działa, więc używają tego, ale właśnie nie wiem, czy to tylko też nie jest potrzebna energia. no właśnie nie jest. No właśnie nie jest. Najpierw musisz ręcznie wpompować wodę do środka taką pompką i to tam zostaje i w momencie, kiedy nie ma wody, no to można tego używać. I nawet widać jeszcze, że rury są, tylko że chyba jednak tego nie używają, bo przypominam sobie, że jak brakło nam elektryczności, bo walnął piorun gdzieś w okolicy, no to nie działało to. Nie no, jakby była przez chwilę woda, tylko też pytanie, ile tej wody tam jest, no bo nie, nieskończoność. Zabieramy instrument. Z tego, że się zawijamy, no to zmiany, a że zmiany, no to zmiany są dobre. Więc co mnie na przykład zaskoczyło w tym miejscu, jakby, że młodzi ludzie żyją w taki sposób, jaki żyli farmerzy kilkadziesiąt lat temu. Stary system odprowadzania wody mnie zaskoczył, że jeszcze dalej funkcjonuje. I ogólnie klimat tego miejsca. Nie sądziłem, że w jednym miejscu może być tak dużo muzyków, tak dużo ludzi, którzy jakby są ze sobą w zgodzie i potrafią zbierać kukurydzę mając po 30 lat. No i chyba to.
Co było dla mnie wyzwaniem, to na pewno to, że szlugi tu palili. Praktycznie cały czas palili tu papierosy. Wszędzie. Gdzie byś nie siedział. Czy tu, czy u nas w pokoju, czy na zewnątrz. Wszędzie były palone papierosy. To było takim chyba wyzwaniem dla mnie. No bo ja lubię zapalić sobie czasami papierosa raz na tydzień. Ale tutaj no po prostu było tego za dużo. Czego się nauczyłem, no to obrabiać kurczaka. I miałem kiedyś taką myśl, że jeżeli chcesz jeść mięso, no to mięso nie jest z Tesco. Trzeba ubić tego kurczaka. Więc jeżeli potrafisz to robić, to możesz powiedzieć, ok, jestem mięsożercą, nie? A w zasadzie jestem wszystkożercą, jak człowiek. Czyli jemy po prostu mięso i potrafimy je też obrobić. Więc tego się nauczyłem. No i to był też taki plus, moim zdaniem. Naprawdę bardzo fajne miejsce, fajnie przyjechać do takiego miejsca, zobaczyć Rainbow Community i to, jak oni funkcjonują i że naprawdę młodzi ludzie potrafią się zorganizować. No to jest coś super. I teraz pakowada się rozgadałem. Który to jest dzień dzisiaj, Ewa? 55? To jest 55 dzień naszej podróży autostopem z Katowic do Adelaide. Od razu jaśniej, proszę bardzo. 55 dzień z Katowic do Adelaide. Nasza podróż poślubna. Zmieniliśmy trochę sprzęt z racji tego, że musiałem oddać, a w zasadzie będę musiał oddać ten obiektyw do naprawy. Pan mi powiedział, że 3 tygodnie, więc przez 3 tygodnie będziemy kręcić tylko i wyłącznie na tym. Polecił nam tą kamerę Koniu obieży świat, także dziękujemy Ci za podpowiedź. No i jesteśmy w Tbilisi, dotarliśmy tu już do stolicy Gruzji. Zaaplikowaliśmy o wizę do Iranu, mają nam dać odpowiedź. Jeżeli nam dadzą odpowiedź odmowną, no to będziemy próbowali to zrobić przez agencję, bo mega nie chcemy używać samolotu w tej podróży. Także plan na dzisiaj jest taki, bo już zostało dużo zrobione. Plan na dzisiaj jest taki, że pójdziemy sobie pozwiedzać Tbilisi, bo potrzebujemy tego, bo ostatnio wiele rzeczy się działo i dużo było frustracji i tak dalej. Jest godzina 12, bo jeszcze pracowaliśmy nad filmem, także sporo rzeczy się działo, a dzisiaj będzie taki luźno-historyczny dzień, gdzie sobie po prostu pochodzimy, poszukamy też selfie sticka, także AGD RTV i zwiedzanie Tbilisi. Także super. Jest sobota, a plany na jutro są takie, że spotkamy się z człowiekiem, którego poznaliśmy na YouTube. To też jest fascynująca historia, o której mam nadzieję w międzyczasie opowiemy. Jesteśmy w kontakcie z człowiekiem, który się do nas odezwał. Polakiem, który mieszka całkiem niedaleko Tbilisi i właśnie dogadujemy z nim szczegóły jutrzejszego widzenia się. Przechodzimy teraz przez taki mały podziemny targ. Jest tutaj dużo takich miejsc, gdzie faktycznie jak jest przejście podziemne, to są takie tarczki. I tutaj znajdują się za nami też jakieś pamiątki, kubki, rogi, dużo symbolicznych rzeczy. No ale patrz, tu jest selfie stick. Tylko, że jest zamknięte, bo jest sobota. Ała, co tak mi przed twarzą? Tu jest, no jest sobota niestety, więc tego nie kupimy. I to też w sumie ważne sprawdzić, żebyśmy się zastanowili, czy jesteśmy w stanie kupić coś w tamtym sklepie, nie? W sumie przejedziemy się kolejką linową, bo tak nas trochę przykuła naszą uwagę. Jest to kolejka linowa, która łączy Rike Park z twierdzą Narikala, czyli tam jest twierdza Narikala, tam dokładnie. No i można zobaczyć stamtąd całą panoramę miasta, więc myślę, że jest to warte. Kosztuje to kilka lari, chociaż Ewa w to nie wierzy, ale zobaczymy, ile do końca kosztuje. No i kurczę, przejechać się taką kolejką linową i zobaczyć panoramę miasta to musi być coś świetnego. Kolejka jest dosyć spora, ale zobaczymy. W oczekiwaniu na wizę do Iranu i nowy wolontariat zwiedzamy miasto. Miasto, którego 1500 lat historii i samo powstanie jest związane z gorącymi źródłami siarki.
Znajdujemy się w Starym Mieście, nad którym góruje statua Matki Gruzji. To właśnie tam rozpoczniemy nasze zwiedzanie. Witamy w stolicy Gruzji. Tbilisi. Znajdujemy się w tym momencie na wzgórzu Sololaki. Wjechaliśmy tutaj kolejką liniową i tuż za mną znajduje się wielki 20-metrowy aluminiowy pomnik Matki Gruzji, czyli Kartlis Deda, i został on postawiony w 1958 roku z okazji 1500. rocznicy powstania miasta Tbilisi. W jednej ręce ta kobieta trzyma miecz, w drugiej czarę wina i jest to symbol z jednej strony ochrony Gruzinów i obrony kultury gruzińskiej, a z drugiej strony gościnności. Także tak jak my poznaliśmy Gruzinów do tej pory, to faktycznie przedstawia to też ich pełen charakter, bo z jednej strony są bardzo silni, bardzo tacy konkretni i wyraziści w swoim charakterze, wojujący, a z drugiej strony są niezwykle gościnni i ciepli dla swoich przyjaciół. Generalnie jest tu dużo naganiaczy, więc jak ktoś będzie do nas podbijał, to zamiast po polsku będziemy mówili po nie rosyjsku, tylko po hiszpańsku. Znaczy ja się nie będę odzywać, bo ja nie umiem po Ja hiszpańsku. będzie mówił, I don't understand. Nie no, ale no kurczę, oni też nie mówią, no mam nadzieję, nie? Że podbije jakiś gość i zacznie mówić. No ale dobra, mamy stąd 15 minut, także generalnie jest spoko. Czy Chociaż jednak ja bym nie? chciała zaznaczyć, że jest bardzo blisko, tylko szkoda tych biletów, które kupiliśmy. Wrócimy z powrotem. A, dobrze. W ogóle off-topic jest taki, że kiedy zjeżdżaliśmy tutaj do Tbilisi, to w jakimś miasteczku przechodziliśmy obok śmietników i tam obok śmietników leżały ubrania. Jest oczywiście ja, Polka, która robiła to nieraz w swoim ojczystym kraju. Nie mogłam oprzeć się pokusie i nie zobaczyć, co tam leży. I tak zgarnęłam spodnie jeansowe z jakiejś markowej firmy Lee i jestem teraz szczęśliwym posiadaczem jeansów. Co prawda są idealne w udach, ale w talii są za duże, więc teraz może jako pokazać zbliżenie, moim prowizorycznym paskiem są po prostu karabinczyki tutaj szczepione, ale misją na dziś jest znaleźć pasek, bo karabinczyki są mi potrzebne w plecaku, więc to jest moje zwycięstwo. Inne spodnie musiałam wyrzucić, bo już były tak poplamione, że aż żal było je prać i spędzać nad tym czas. Także Podmianka szybka. szybka podmianka, a dobrze, bo dżinsy na tą temperaturę to idealnie. Jest romantycznie. Jako że tak naprawdę Tbilisi było nieustannie przechodzącym z rąk do rąk terytorium, znajdują się tutaj różne artefakty z różnych czasów i różnych kultur. Tutaj akurat mamy do czynienia z całym kompleksem Betlemi. Zawiera on dwie świątynie, jedną tak naprawdę mały kościół Betlemi zbudowaną w XIII wieku i duży kościół Betlemi to jest właśnie duży kościół Betlemi zbudowany w XIV wieku. Też ten teren obejmował szkołę, dawną szkołę religijną i dzisiaj stanowi bardzo ważny znak chrześcijańskiej kultury, która tętniła tutaj i dalej tętni, więc jest niesamowicie móc dotykać takiego kawałka historii. No i fenomenalne jest to, kurczę, jak te uliczki wyglądają, bo z jednej strony mamy jakąś taką nowoczesność, która jest tutaj niejako już wbudowana w stare Tbilisi, no a z drugiej strony mamy taką starą architekturę, taką zniszczoną po prostu. I to już nawet jak kierowca jeden nas tutaj podwoził, to nam opowiadał o tym, że tutaj nie ma czegoś takiego jak połączenie starego i nowego Tbilisi. To jest wszystko po prostu zmieszane ze sobą, co widać zresztą tu